freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o Tier 6. O Tier 6, który jakiś czas temu był zapowiedziany, że go będziemy spodziewać się mogli w przyszłym roku. Lecz ostatecznie z tego wynika, że nie będziemy mieli Tieru 6 dostępnego. Dlaczego? Powiem wam szczerze, przypuszczam, że to jest wszystko związane z tym takim, powiedzmy, ala hejtem, który poszedł na tą deweloperkę, że Tier 6 nie powinien być, że to zniszczy rozgrywkę i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem wam szczerze, że ja nie miałem do tego problemu, jeżeli chodzi o Tier 6. Stwierdziłem, że jakaś świeżość w tej grze się należy, tym bardziej, że wiecie, no zaraz za horyzontem mamy już gotowe Age of Empires praktycznie. O tym zrobię też oddzielny odcinek, ale mam nadzieję, że to już zrobię z kimś, kto też na tej wercie grał tak jak ja. Więc czekajcie na odcinek, bo na pewno taki się pojawi. Pogadajmy sobie o Tier 6 ogólnie. Dlaczego Lilith stwierdziła, że słuchajcie, jednak tego nie robimy, jednak odpuszczamy itp. itd. Ja uważam, że tu główną przyczyną tego wszystkiego było to, że gracze, na przykład tacy mniejsi, nie mogliby już dalej tu popchać Tieru 6, jeżeli chodzi o Tier 5, a co dopiero o Tier 6. Czyli wiecie, zaczynamy grę, wiemy już, że Tier 5 jest ciężko zrobić, no to co robimy dalej? Co robimy dalej teraz? Rodzi się pytanie. No chyba prosta piłka w takim wypadku. Będziemy musieli bardziej się postarać, albo po prostu, nie wiem, niektórzy przestaną grać, no bo dużo graczy z takich słabszych mi pisało, że Tier 6 zabije tą rozgrywkę. Jak już kiedyś tam nagrywałem wam o tym odcinek. Między innymi nagrywałem, bo ogólnie podsumowaliśmy tutaj spotkanie z deweloperami. No i jakby tak powiedzieć, no Tier 6 wyglądała naprawdę słabo. I dużo ludzi się żaliło na to, że kiedy zaczną grę, będą mieli Tier 1, Tier 2 i na T4 i po T4 jest naprawdę długa droga do T5 dla ludzi, którzy nie wydają. No i jest tu troszeczkę racji, no bo słuchajcie, z jednej strony trzeba naprawdę troszeczkę się postarać, żeby tą T5 zdobyć w miarę szybko. Powiedzmy, jeżeli mówimy przykładowo o KVK 2 czy tam 3, bo tak ludzie przeważnie gdzieś tam wybijają, ci to powiedzmy low spenderzy, a to dopiero free to play. Więc no tu jest w tym momencie by zachodziła problem, ale ja dawałem rozwiązanie Lilith na jednym z moich filmików, że może fajnie by było wypuścić coś takiego, prawda? Ale wypuszczamy to na takiej zasadzie, że słuchajcie, robimy tam do T4 robimy naprawdę pełen chilloucik, albo do T5, albo nie wiem, konto bardzo szybko będzie można zdobywać to badanie na te początkowe, nawet do T3, nie będzie trzeba kombinować, T4 też już będzie w miarę szybko i ta T5 będzie powiedzmy na takiej bazowej zasadzie do zdobycia jak T4 teraz, a nie jest aż tak strasznie z T4 i dopiero właśnie przy T6 będzie trzeba się troszkę napocić, ale nie aż tak bardzo, tak żeby gracze mogli szybko osiągnąć ten poziom T6 i cieszyć się z gry. No ale najwidoczniej Lilith miała inne plany i stwierdziło, że na tą chwilę jakby tak zapominają o tym, czy też odchodzi to w niepamięć. Może wrócą do tego za jakiś czas. Mi się zdaje, że to po prostu zostało w tym momencie tak przez nich zawieszone, że to nie jest całkowicie nie i koniec, tylko po prostu zawiesili tą opcję i skupili się na jakby tak powiedzieć, głównie się skupili na grafice, na tym, co zapowiadali na przyszły rok i raczej przy tym zostaną, prawda? Nie będę ukrywał tutaj też, jeżeli chodzi o sam Tier 6, też było dużo kontrowersji, że wiecie, dużo by szło na to przyspieszeń. Niektórzy może będą Tier 6 ogarnęli dopiero na KVK 3. Na KVK 3 już mamy dowódców SOC. Zaraz potem się pojawia KVK 4, gdzie wydajemy, wiecie, przyspieszenia badania na wiki technologie, gdzie już w tym momencie będzie nam brakować. No i co w takim wypadku robimy? Lilith pewnie nie wymyśliła sposobu w takim momencie jakby to wyglądać, bo oni akurat mają bardzo mały wachlarz tego, jeżeli chodzi o opowiedzenie w ogóle o tym. Jakby tak powiedzieć, jakby tak powiedzieć, przedstawienie takich dobrych warunków dla gracza. Dla mnie w tym momencie dobry nowy gracz
będzie w totalnie, gdyby wchodził z T6, byłbym w totalnej D, czyli no, dokończy sobie dalej. Ja uważam, że gracze typu T6 powinni wtedy mieć jakiegoś tam wsparcie przez Lilith, tak jak wam wspominałem wcześniej. Sama idea tego, żeby po prostu coś takiego wypuścić, no jest opcja, że będzie kontrowersja, no kurczę, nie oszukujmy się, będzie kontrowersja i tyle, no. Nie można powiedzieć, o, tutaj zagramy tak, nie będzie żadnej kontrowersji, będzie pełen chilloucik i w ogóle, no nie, no będzie kontrowersja, bo oni, wiecie, chcą jakby tak powiedzieć, niby tam coś zrobić nowego, wiedzą, że Age of Empires wychodzi na tam końcu miesiąca jakoś tak, no powiedzmy na dniach i czują troszeczkę moim zdaniem ten Age of Empires, ale ja Age of Empires się aż tak bardzo nie bał, ale w tym momencie tier 6 moim zdaniem graczy by im odjęło i właśnie Age of Empires by to, Age of Empires Mobile oczywiście by to na tym skorzystało, takie jest moje zdanie. I tutaj jakby tak powiedzieć, co do samego tier 6, to myślę, że wam powiedziałem naprawdę najwięcej, co tam wiedziałem. Wiedziałem też od niektórych deweloperów, że oni mieli tam jakiś pomysł, jak rozmawiałem oczywiście z nimi rozmawiałem z nimi, powiedzmy bardziej to był VIP support, który ma kontakt z deweloperami, z tego co mi goś opowiadał, to oni myśleli na takiej zasadzie, żeby tier 6 wypuścić, gracze nowi będą mieli możliwość właśnie zdobycia szybko tier 3, a potem pomalutku to sobie zdobywają, tylko po prostu nie wiedzieli jeszcze, jak zrobić to przejście z T5 na T6, czy będzie, wiecie, jakieś jeszcze tam, nie wiem, wzmacnianie ataku, obrony, wiecie, tak jest na przykład tutaj na badaniach, które wam troszeczkę wcześniej pokazywałem, że między T5 a T4, no to musimy troszkę zainwestować tutaj przyspieszeń w piechotę, w łuki, kawalerię, balistykę i wiadomo, tu mamy potem leczenie, mamy ataki, to jest oczywiście podwyższone te opcje pod kawalerię, piechotę, łuczników i inżynierów. A potem dochodziło, widzicie, tu atak, dochodził już 10 tych poziomów, potem też ta obrona, zwiększenie obrony wszystkich jednostek, no i dopiero mogliśmy zrobić to T5. Więc tutaj po prostu nie wiedzieli, co chyba w tej rubryce zrobić, w tej tu. Po prostu nie wiedzieli, czy to od razu przejść na T6, czy zrobić jeszcze jakieś tam, wiecie, taki jeden pasek z tego. Mieli naprawdę pewnie mętli w głowie i to spowodowało też tym, że nie będzie, jakby tak powiedzieć, opcji tego, że ta tier 6 się pojawi w przyszłym roku. A na koniec chciałem wam powiedzieć coś, co dowiedziałem się niedawno i już tylko dajcie mi chwilkę, pewnie się tylko, że mam to tutaj potwierdzone. Kiedy będzie celebracja? Celebracja zapowiada się bardzo ciekawie, szósta celebracja związana z urodzinami Rise of Kingdoms. Będzie prawdopodobnie albo w środku, albo późnym w september, czyli wrzesień. Dobrze mówię? Chyba tak. September? Dobrze powiedziałem? Upewnijmy się, czy Optimus nie przekręcił czegoś. Ale chyba tak. Chyba dobrze powiedziałem. Więc tak, wrzesień. Że gdzieś powiedzmy, przypuszczam, między 20 a gdzieś 30 września pojawi się celebracja szóstej rocznicy jakby tak urodzin Rise of Kingdoms, więc no bądźcie gotowi, niech wasze portfele też będą gotowe, bo zawsze te celebracje moim zdaniem są fajne i też dużo rzeczy się sypie. Ja prawdopodobnie wtedy już mogę być podczas KVK, wejść w KVK, albo będziemy poznawać przeciwników, jakoś chyba gdzieś tak to będzie w tym czasie, więc myślę, że fajne takie info wam daję na koniec tutaj, jeżeli chodzi o event, który się no, pojawia co roku i uważam, że te eventy rocznicowe są naprawdę spoko. Nie są jakieś trudne, nie są jakieś złe, naprawdę uważam, że są niezłe. I te rocznicowe ja sam lubię robić. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Widzę, że kanał przez cały czas rośnie. To też pewnie jest spowodowane graczami z World of Warcraft. Dziękuję wam również, ludzie, którzy też oglądają z WoWa. Będę starał się na bieżąco robić filmiki z obydwu kontentów, ale nie będę ukrywał, że Rise of Kingdoms, jeżeli się dużo nic nie dzieje, no to będę się skupiał na WoWie. Wiecie, jak to jest w Rise of Kingdoms, że tak, zaraz zobaczycie eventy najbliższe,
No to mamy Wojnę w kanionie, którą chyba każdy zna, bo już nagrywałem, Złote Królestwo, a gdzieś tam koło 15 czerwca jest pierwszy nasz chyba zapis na KVK, więc zobaczymy, co zagramy. Z tego, co wiem mniej więcej, to może być Heroic Anthem, Heroic Anthem, Warriors Unbound, albo Burza Manewrów ponoć może być jako trzecia, chociaż nie mam tej informacji potwierdzonej. No ale tyle ode mnie. Jeszcze raz do zobaczenia. Na razie. Hejo!